Dzień dobry. Głodówka o tej porze należy do tych miejsc, tych kosmicznych i niesamowicie pięknych. Popatrzcie, jakie dzisiaj jest niebo i ten wschód słońca. Bajka, prawda? Dziś, tak jak mówiłem już wczoraj, jadę na Słowację. Za chwilę wejdę sobie zjeść śniadanie, tak żeby gdzieś koło 7, może chwilę po, wyjechać na Słowację. Miłego dnia. Piękna pogoda. Najpierw pojadę do Białki Tatrzańskiej na Orlen zatankować paliwo, no żeby tam na Słowacji nie tankować. Tak, Głodówka to jest to miejsce należące do grupy miejsc przepięknych, magicznych, jak kto chce je nazwać. Po prostu jest to miejsce naturalnie cudowne. Najpierw pojadę do Białki Tatrzańskiej, a potem jadę w kierunku Jurgowa, gdzie przejadę przez granicę ze Słowacją. No i jadę na tą pętelkę 300-kilometrową. Pogoda zapowiada się przepiękna, jest bezchmurne niebo, pyszne śniadanko dzisiaj zjadłem. Aha, no i pokój mam dokładnie ten sam, co w zeszłym roku. Ale pięknie. Numer 32. Pokój na parterze, z łazienką, ciepły, no, z widokiem na góry oczywiście. Nie wiem, czy w Głodówce, w tym schronisku są jakieś pokoje, które no, mają widok w drugą stronę. Chyba nie. Wczoraj po południu nagrałem taki odcinek, który też umieszczę na YouTubie. Pierwszy odcinek rozkminkowy. Co to znaczy odcinek rozkminkowy? No, rozkminki, o których kiedyś wspominałem, a które jest ciężko prowadzić, rozkminki prowadzić, no tak, ciężko jest prowadzić rozkminki jadąc na motocyklu. Nie wiem dlaczego, może tu chodzi o jakieś tam myślenie abstrakcyjne i inaczej działający mózg podczas prowadzenia, bądź nie wiem, wykonywania tej konkretnej czynności. No, zatem nagrałem taką rozkminkę dotyczącą samotnych podróży. Ta rozkminka wyniknęła z pytań, które bardzo często ludzie mi zadają, czy ja się nie boję jeździć sam i tak daleko, i na motorze, i w ogóle. No, więc przemyślałem kilka tematów, czego mógłbym się bać, jeżdżąc sam na motocyklu. No i za jakiś czas pewnie się pojawi ta rozkminka na moim kanale YouTube. Okej, zatankowane. No to jedziemy. Tutaj wczoraj byłem, Czarna Góra. To jest to miejsce z krzyżem milenijnym. Polecam odwiedzić to miejsce. Miejsce widokowe, przepiękne. Przepiękny widok. Jurgów. Tu jest przejście. Ciekaw jestem, czy będzie bezproblemowo, czy nie. Pięknie, całe Tatry Bielskie. Teraz to słońce tak świeci, że nie rysuje zbyt ładnie gór, tylko sam ten krawędź szczytu, linię szczytu.
Czyli w sumie na granicy umownej granicy w sumie nie ma nic. W sensie na granicy umownej nikogo nie ma, ale oczywiście mam ze sobą certyfikat covidowy, dowód osobisty i tak dalej, więc w razie jakiejś kontroli oczywiście jestem przygotowany. Pięknie. Te Tatry Bielskie są niesamowicie piękne, takie inne. Wow. No. Grubo. Rok temu jak jechałem nie tą trasą, ale też na Słowacji, też przez gdzieś Tatry Bielskie, nie pamiętam dokładnie którędy, no to też było zimno, ale w zeszłym roku nie miałem ciuchów. Miałem kurtkę meszową i do tego założyłem taki z Decathlonu windstopper, taki softshell w sumie bardziej niż windstopper. W tym roku no już mam kurtkę z membraną, bez podpinki dzisiaj, ocieplającej. Mam ciepłą bieliznę termo, więc jest ok. Ale jadę dzisiaj w rękawicach letnich. Bez sensu się pocić w tych membranowych, jesienno-zimowych. Bardzo fajna droga na motocykl, ale trzeba uważać, bo w niektórych miejscach są takie łaty, które dość mocno podbijają motocykl do góry. No i nawet w niektórych miejscach, teraz za takim za przejazdem kolejowym była dziura, kwadratowa dziura, której prawie nie było widać. Dla samochodu to żaden problem. Dla motocykla, gdyby ktoś tak wpadł, i to jeszcze w lekkim złożeniu jest na zakręcie ta dziura. No, trzeba uważać. Jadę teraz zobaczyć to Szczerbskie jezioro. Idę zobaczyć to jezioro. Jestem nad jeziorem, które się nazywa Szczerbskie Pleso. Ale ładnie, zobaczcie. Krótka przerwa i wracam na parking i jadę dalej. Piękne miejsce, Szczerbskie Pleso. Jadę dalej. Načítajte parkovací místo.
No to co? I jedziemy dalej. Według nawigacji ta trasa, którą dzisiaj mam do pokonania, ma jeszcze 215 km. Czyżby ona prowadziła wokół tego, co przede mną? Ciekawe. No to bardzo możliwe jest. Zobaczymy. Ale bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Jak karkonosze. No, chyba dobrze mi się wydawało. Może nie będę objeżdżał całego tego pasma, ale wydaje mi się, że będzie przejazd tutaj między górami, jakąś taką doliną. Może przez jakąś przełęcz, nie wiem. Zobaczymy. Jadę teraz przez miasteczko, małe jakieś miasteczko na Słowacji i włączyłem nagrywanie, bo właśnie przed chwilą miałem telefon, o którym uprzedzano i przestrzegano przed takimi telefonami, bo dzwonią oszuści, przedstawiają się jako bank, przedstawiciel banku, PKO, może jakiś inny. No i to jest oczywiście automat. To jest automatyczny ten robot, który mówi: dzień dobry, tu taki bank i taki, dokonujesz przelewu na kwotę taką i taką, na rachunek taki i taki. Aby to potwierdzić, wygeneruj kod BLIK i go podaj. Uważajcie na to, bo jak podacie kod BLIK, to chyba się pozbędziecie kasy. O, jaka fajna ciuchcia.
Ale czadowo to wygląda, zobaczcie. Te domki. Jak jakieś miasteczko z Krzatów albo Runcajsa i nie wiem jakich kumpli miał Runcajs. To jest kamieniołom. To jest panorama. Ja pierdzielę. Wow. Poprad. Miasto, w którym nawet stojąc w korku się nie nudzisz, bo masz taki widok. Nie można się napatrzeć. To teraz obiadek. Chciałem wam pokazać górę. No tylko, że trochę jest w chmurach, ale tutaj za mną, ta w chmurach, po lewej stronie będziecie widzieli takie dwa szczyty. Ta po lewej stronie to jest Łomnica. Ta w chmurkach. Tak? Tu. To jest Łomnica. Pięknie się prezentuje. W ogóle przepiękna panorama Tatr od strony słowackiej, od strony Popradu. Przepiękna panorama, coś niesamowitego. To Łomnica pokazana i teraz już chyba na obiad. Dobra. Obiad był przepyszny. Tak sobie żartuję, że to jest pozycja obowiązkowa, ale kilka filmów, które oglądałem, motocyklistów, którzy jeździli po Słowacji, za każdym razem mówił, że na Słowacji ten wyprażany syr jest takim rarytasem, takim czymś pysznym i no i trzeba to zjeść. No więc trzeba to zjeść. O, jest dziar. Zatrzymam się tutaj przy jakimś sklepie, bo muszę kupić czekoladę dla Frycka. Frycek kolekcjonuje, to znaczy zbiera rzeczy, których nie ma w Polsce. Cukierki, czekolady. Musi być napisane w innym języku, wtedy jest cool. No spoko, fajnie. Więc muszę coś tutaj znaleźć. Zakupy zrobione. Oczywiście musiałem też spotkać Polaków, którzy podobnie jak ja kupowali czekoladę studencką i lentilki. To jest w ogóle odjazd. No, Frycek ma takie hobby, aby chciałbym mieć na przykład do zjedzenia rzeczy, których no, albo nie można kupić w Polsce, no, albo po prostu ich nie ma, no, albo nie wiem, nazwy są w innym języku niż polski. No, o tym obiedzie chyba już powiedziałem wszystko. A propos sera i kofoli. Bardzo to dobre jest. Do tego frytki, sos tatarski. Nice.
Nawet bardzo nice. No to teraz na głodóweczkę, jakaś kawka, korzystając z pięknej pogody. Może sobie posiedzę, nic nie robię, a może wsiądę na motocykl i pojadę do Zakopca, chociaż tam pewnie jest dużo ludzi, więc nie wiem, czy jest sens. Tak czy owak, niezależnie od tego, co zrobię, pewnie się odezwę. Ciekaw jestem, czy ktoś teraz stoi, bo jestem w Jurgowie, tutaj gdzie jest przejście graniczne. Są te budynki policji, ale jak widać nie ma nikogo. No i... O, tutaj jeszcze jest ten stok w Jurgowie. Stok narciarski. Fajne miejsce. No. Swoją drogą, tam nad Szczerskim Plesem jest mnóstwo hoteli, pensjonatów, chyba i nawet jeden jest z polską nazwą, nie pamiętam jakiego nazwiska jest ten hotel. No, ale widać, że dużo miejsc, fajna baza wypadowa, zrobiłem tam nawet zdjęcie szlaków, które prowadzą od jeziora. Jest tego sporo. I to by było na tyle. Dzisiejszy dzień śmiało można nazwać zakręt przez duże E. Niesamowita droga. Niby niedługa, ale było kilkaset zakrętów, z czego zdecydowana większość to zakręty typowo motocyklowe, takie bardzo ciasne. Wiele zakrętów 180 stopni. No niestety na niektórych z nich nawierzchnia nie była zbyt dobra, ale jestem cały. Ja cały, moje ciuchy czyste od środka, więc jest ok. Chociaż było parę takich momentów, no bardzo ostrych. W sensie nie to, że niebezpiecznych, ale no wywierających, robiących bardzo duże wrażenie na mnie jako na młodym młodym stażem motocykliście. Jutro wracam do domu, ale jeszcze przed wyjazdem, w trakcie drogi do domu będę kończył pętlę podhalańską, którą zacząłem w drodze z Kalisza tutaj na Głodówkę. Teraz tak krótsza, zdecydowanie krótsza część tej pętli przez Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Jabłonkę, Babiogórski Park Narodowy i Zawoje. No i potem dojeżdżam w sumie do tego miejsca, z którego się rozwidlała ta pętla. Więc pogoda zapowiada się też piękna. Swoją drogą, jeszcze raz bardzo polecam trasy Adriana z Motopodhale Info. I jeżeli ktoś jeździ na motorze, przyjedźcie tutaj, zróbcie taką pętlę słowacką. Ja potem na YouTubie wrzucę tą mapkę. Zresztą prawdopodobnie wrzucę link do mapki Adriana, żebyście zobaczyli. Trasa rewelacyjna. No, zatem do jutra rano. Trzymajcie się.